Wydaje mi się, że on jeszcze nigdy nie był rozkręcany. Mam nadzieję, że będzie nie tylko fajnie wyglądającym zabytkiem, ale że będzie też do jakiegoś stopnia sprawny. Oznacza on zakłady wytwórcze aparatów wysokiego napięcia imienia Dymitrowa, Warszawa, ulica Gocławska 12. O, coś się ruszyło. Bardzo ładnie zabezpieczone, czyste, niezakurzone. 4, 6, 12, 24. Bardzo ładnie buczy. Pokażę też troszeczkę starszą wersję tego transformatora. Przy 24 V już ten silnik się bardzo powolutku zaczyna obracać. No i sprawdzam 24 V, pokazuje mi 25,5. Cześć, dzisiaj chciałbym zająć się nie kolejnym starym silnikiem od odkurzaczy, choć do silników na pewno wrócimy, a nie jest wykluczone, że pojawią się one także krótko w tym nagraniu. Dzisiaj chciałbym przede wszystkim obejrzeć taki fajny, zabytkowy transformator ochronny, czy transformator bezpieczeństwa z początku lat 60., który jakiś czas temu kupiłem i jeszcze go nie wypróbowałem. Chciałbym zobaczyć, czy ten transformator działa, ale przedtem oczywiście otworzyć go, zajrzeć do środka, no i też poszukać trochę informacji o jego historii i zastanowić się, a może nawet wypróbować, do czego taki transformator bezpieczeństwa mógłby być używany. Najpierw może spójrzmy tutaj na tabliczkę na tym transformatorze, na bakelitowej obudowie tego transformatora. Transformator TB3, napięcie sieciowe 220 V, napięcie wtórne i tutaj były różne możliwości 4, 6, 12 i 24 V. To było zależne od tego, jak podłączyliśmy tutaj przewody wychodzące z tego transformatora. Tutaj mieliśmy 4 V, 6, 12 i tutaj 24. Zobaczymy to później, jeżeli ten transformator będzie działał. Jedna uwaga od razu, mówimy tutaj na wyjściu z transformatora wciąż o napięciu prądu zmiennego. Transformator bezpieczeństwa to nie jest taki typowy zasilacz czy prostownik, który nie tylko obniża napięcie, ale też prostuje prąd zmienny. Tutaj chodzi o obniżenie pierwotnego napięcia do poziomu całkowicie bezpiecznego dla użytkownika, czyli cały czas mamy do czynienia z napięciem wprawdzie obniżonym, ale cały czas napięciem prądu zmiennego. Prąd wtórny 5 A, częstotliwość 50 Hz i rok produkcji 1963. Mam jeszcze jeden podobny transformator typu TB2 chyba. Patrzę szybko, tak? Z roku 1955. Myślę, że jemu poświęcę oddzielne nagranie, ale oczywiście jeszcze później go Wam pokażę. I ten transformator miał troszeczkę inne zastosowanie, wytwarzał inne napięcie wtórne, chyba 28 i 36 V, ale to wszystko sobie obejrzymy przy innej okazji. Spójrzmy jeszcze generalnie na stan tego transformatora. Bakelitowa obudowa jest w całkiem ładnym stanie. Tutaj jeden z otworów na ewentualne śruby montażowe jest pęknięty, ale to też nie przeszkadza w jakimś zamontowaniu tego transformatora. To jest jeszcze z tyłu naklejka, chronić przed wilgocią i jeszcze jedna papierowa naklejka z jakimś numerem 748. Tutaj na górze znajdują się dwa bezpieczniki, które też sobie później obejrzymy. Wydaje mi się, że jest tutaj prawdopodobnie fabryczny przewód i stara polska wtyczka, taka zresztą jak w wielu urządzeniach gospodarstwa domowego. Pierwszą rzecz, która mnie tutaj zainteresowała, to oczywiście producent tego transformatora. Znajduje się tutaj tylko symbol A1, czyli taki stosowany w latach PRL-u symbol jednego z zakładów przemysłowych. Sięgnąłem do informatora zaopatrzeniowca z roku 1968, czyli troszkę nowszego niż ten transformator, ale miałem nadzieję, że znajdę tutaj symbol tych zakładów i nazwę zakładu, który za tym symbolem się znajduje i rzeczywiście w rozdziale urządzenia rozdzielcze, aparaty i przyrządy elektroenergetyczne tutaj wymienione są m.in. transformatory i zawsze przy takich urządzeniach wymieniony jest też kod nazwy producenta, natomiast na początku w objaśnieniach można te pełne nazwy znaleźć, które odpowiadały poszczególnym kodom, no i zaraz na samym początku mamy symbol czy kod A1 i oznacza on zakłady wytwórcze aparatów wysokiego napięcia imienia Dymitrowa, Warszawa, ulica Gocławska 12.
Tutaj znajduje się też pod spodem numer A1 łamane na O i to był oddział tych warszawskich zakładów wytwórczych aparatów wysokiego napięcia w Przemyślu przy ulicy Mickiewicza 103, aczkolwiek na tym transformatorze, odłożę informator, na tym transformatorze jeszcze tego oznaczenia A1 łamane na O nie ma, chociaż na wielu późniejszych transformatorach, tak powiedzmy gdzieś od połowy lat 60. widziałem już to oznaczenie, też z dopiskiem Przemyśl, czyli zakładałbym, że te nowsze transformatory z lat PRL-u, których dosyć dużo dzisiaj można dostać jeszcze na aukcjach internetowych i ja też na pewno prędzej czy później takie nowsze modele tych transformatorów TB będę chciał pokazać, były już produkowane w Przemyślu, natomiast wydaje mi się, że ten transformator jeszcze pochodzi z warszawskich zakładów. O historii tych warszawskich zakładów aparatów wysokiego napięcia znalazłem troszkę informacji w Wikipedii i jak się dowiedziałem, była to fabryka z historią o wiele dłuższą niż historia samego PRL-u, bo sięgająca właściwie początków odrodzonej Polski w roku 1918. Mianowicie krótko po odzyskaniu niepodległości w Warszawie powstała fabryka aparatów elektrycznych, która była założona przez znanego polskiego inżyniera, elektryka Kazimierza Szpotańskiego, który studiował w Niemczech, m.in. w szkole w Mittweide w Saksonii, później pracował dla koncernu EEG, m.in. zdaje się w filiach tego koncernu w Rydze i w Charkowie przed I wojną światową, natomiast w 1918 roku wrócił do Polski, do Warszawy i właśnie założył fabrykę aparatów elektrycznych, początkowo mieszczącą się w malutkim mieszkaniu i zatrudniającą tylko kilka osób, a z czasem przeniesioną właśnie do warszawskiej dzielnicy Praga, tam mniej więcej w rejon ulicy Gocławskiej i fabryka ta bardzo prędko stała się takim jednym z wiodących, ważniejszych zakładów produkujących aparaturę elektryczną w II Rzeczypospolitej, a jeszcze w czasie trwania II wojny światowej, krótko po powstaniu warszawskim w październiku 1944 roku, warto przypomnieć, że ta prawobrzeżna część Warszawy była już wtedy w cudzysłowie wyzwolona i znajdowała się pod zarządem władzy ludowej. Ta fabryka została przymusowo przejęta przez zarząd tymczasowy, upaństwowiona. W 1945 roku powstała z niej pierwsza państwowa fabryka aparatów elektrycznych, już bez udziału jej pierwotnego założyciela Kazimierza Szpotańskiego, który został w wyniku nacisków władz usunięty z zarządu tej fabryki. No a następnie w kolejnych latach powstawały, po różnych przemianowaniach, restrukturyzacjach, powstawały z tej fabryki zakłady wytwórcze aparatury rozdzielczej imienia Dymitrowa, czyli ZWAR, a z nich później zakłady wytwórcze aparatury czy aparatów wysokiego napięcia. Wszystko to przeczytać można w krótkiej notatce w Wikipedii, zresztą link do tej notatki zamieszczę w opisie tego nagrania. Natomiast dawne budynki fabryki przy ulicy Gocławskiej na warszawskiej Pradze jeszcze istnieją. Nawiasem mówiąc, z tego co przeczytałem, ta fabryka miała też duże pomieszczenia produkcyjne w podwarszawskim Międzylesiu i pomyślałem sobie, że na wiosnę będzie to fajna okazja, żeby się tam wybrać, poszukać trochę śladów tej dawnej przedwojennej fabryki aparatów elektrycznych i może też poczytać trochę o biografii jej twórcy Kazimierza Szpotańskiego. Zamówiłem sobie taką niedużą broszurkę z informacjami biograficznymi. To jest to, co dowiedziałem się w dużym skrócie o historii zakładów wytwórczych aparatury czy aparatów wysokiego napięcia w Warszawie, w których najprawdopodobniej powstał ten transformator. Natomiast powiedziałem Wam, że istniało również przedstawicielstwo tych zakładów w Przemyślu, zresztą nie tylko w Przemyślu, bo w kilku innych polskich miastach również. I tak jak przeczytałem, ono powstało w roku 1959, czyli właściwie istniało już w czasie, kiedy wyprodukowany został ten transformator. Mówiłem Wam, że mam jeszcze jeden model TB2 z roku 1955. Wtedy jeszcze ten oddział w Przemyślu nie istniał i zakładałbym, że obydwa ten starszy i ten transformatory zewnętrznie bardzo do siebie podobne wyprodukowane zostały w Warszawie. W każdym razie od 1959 roku zakłady wytwórcze aparatów wysokiego napięcia miały swój oddział w Przemyślu, który od końca lat 60., chyba od 1968 roku funkcjonował jako samodzielna fabryka aparatów elektrycznych niskiego napięcia Fanina.
Później w latach 70., na początku 80. istniały tam w tym miejscu fabryka pras automatycznych Ponar Plasomat, a od początku lat 80., chyba od 82 roku, fabryka aparatury elektromechanicznej Fanina i pod tą samą nazwą właściwie od końca lat 90., czyli już grubo po zmianach ustrojowych, po końcu PRL-u, do dzisiaj istnieje tam fabryka aparatury elektromechanicznej Fanina. Ja zamieszczę też w opisie tego nagrania króciutki link do właśnie strony internetowej Faniny, gdzie znajdują się takie też bardzo ogólne, krótkie informacje historyczne. I tak jak Wam powiedziałem, na wielu nowszych transformatorach produkowanych przez dawną filię warszawskich zakładów w Przemyślu znajduje się już to oznaczenie A1 łamane na O, Przemyśl, i na tych już powiedzmy z końca lat 60. czy początku 70. znajduje się już też logo fabryki Fanina. Na pewno takie transformatory w przyszłych nagraniach też pokażę. Ale teraz chciałbym przede wszystkim rozkręcić ten transformator, zajrzeć do niego do środka, zobaczyć w jakim jest stanie, no i ewentualnie oczywiście wypróbować jego działanie. Mam nadzieję, że będzie nie tylko fajnie wyglądającym zabytkiem, ale że będzie też do jakiegoś stopnia sprawny. Informator zaopatrzeniowca mogę odłożyć. Nawiasem mówiąc, jest to bardzo, bardzo przydatna publikacja, w której znaleźć można cały szereg różnych dawnych, działających w latach 60. czy później 70. zakładów przemysłowych, ich oznaczenia i produkowany przez nich asortyment. Takie informatory można w sumie za nieduże pieniądze dostać na portalach aukcyjnych, a mnie się ta publikacja bardzo przydaje, między innymi właśnie w identyfikacji producentów różnych starych urządzeń. Zakładam, że do otworzenia tego transformatora muszę odkręcić te 4 śruby i wydaje mi się, że on jeszcze nigdy nie był rozkręcany, bo tutaj większość tych śrub, te dwie na pewno, te chyba też są jeszcze zalakowane i widać, że nie były odkręcane. Czyli no, zakładam, że jest on w środku w stanie fabrycznym, aż mi troszeczkę, przyznaję, szkoda go rozkręcać, no ale bardzo chciałbym przed uruchomieniem jednak do niego zajrzeć. Podłożę sobie tutaj taką gumową podkładkę, żeby nie podrapać obudowy tego transformatora. I wydaje mi się, że niestety z bólem serca muszę tutaj troszeczkę wydłubać te, nie wiem, resztki lakowania, ale po prostu inaczej tego nie odkręcę. No, tutaj 2 śrubki już mam odkręcone, ale 2 są jeszcze bardzo, bardzo mocno tutaj zalakowane. O, już się odkręca. Tak jak powiedziałem, no troszkę mi szkoda niszczyć to oryginalne lakowanie i otwierać fabrycznie zamknięty transformator, ale jednym z celów tego nagrania jest jednak zajrzenie do środka, a w przeciwnym razie to się nie uda. O, tutaj też wykręciłem śrubkę. Myślę, że możemy spróbować. Zastanawiam się, jak to było chyba tutaj. O. No, wcale może nie być łatwo ten transformator otworzyć. Spójrzmy jeszcze, czy nie trzeba tutaj wyjąć na przykład najpierw tych bezpieczników. Chyba nie, ale na wszelki wypadek też je wyjmę. Nie, nie jest przepalony. Spójrzmy na drugi. Ten też jest ok. Nie widać tutaj przepalenia. Nie chcę, prawdę mówiąc, za mocno tutaj szarpać, żeby nie pękła ta bakelitowa obudowa
Widać, że urządzenie nie było nigdy otwierane i jest tutaj po prostu sklejone jakąś masą brudu. O, coś się ruszyło. Tutaj mam wrażenie, że w środku jest resztka jakiejś takiej bardzo starej gumowej uszczelki, która mocno tutaj sparciała i też skleiła te dwie części. Później to oczywiście wszystko wyczyszczę. Wewnątrz ten transformator wygląda naprawdę ładnie. Przewody są bardzo grubo tutaj izolowane. Mam wrażenie, że nigdzie ta izolacja nie jest jakoś nadmiernie popękana. Ja nie będę ich odkręcał, bo one mogą dopiero popękać, jak zacznę je tutaj ruszać. Natomiast w tym momencie wydaje się tutaj wszystko bardzo ładnie zabezpieczone, czyste, niezakurzone. Ta uszczelka jednak spełniła swoje zadanie. Przeczyszczę może troszeczkę środek. A tutaj jeszcze też jest numer 748 odpowiadający temu na zewnątrz. Ja zaraz przyniosę klej i przykleję tę karteczkę tutaj, gdzie ona była oryginalnie przyklejona. Może ją na chwilę wyjmę. Tutaj wszystkie te złącza trzymają się dobrze. Żadnych jakichś śladów uszkodzeń, przepaleń, nie wiem, nie widać. Przykleję tą naklejkę tu, gdzie ją znalazłem. Dobra, niech ona się tutaj trzyma. Dobra, pokrywę też troszkę tu przeczyszczę. Tutaj już żadnych napisów nie ma w środku. Rzućmy okiem tutaj na wnętrze tego transformatora. Ja troszeczkę nie chciałbym go dalej demontować. Jeżeli kiedyś znajdę taki transformator z jakąś uszkodzoną obudową, to wtedy będziemy mogli sobie spokojnie może nawet rozebrać tutaj tą ochronę poszczególnych cewek, poszczególnych uzwojeń i obejrzeć sobie dokładnie wnętrze takiego transformatora. Tutaj to jest wszystko bardzo ładnie zabezpieczone i jak na transformator ochronny czy transformator bezpieczeństwa przystało, są te obydwa uzwojenia pierwotne i wtórne tutaj od siebie oddzielone. Mamy tutaj przewód zasilający, zasilany prądem o napięciu 220 V. Przewody z niego są podłączone do bezpieczników, potem tutaj odchodzą od bezpieczników do uzwojenia pierwotnego, a uzwojenie wtórne mamy tutaj i od niego odchodzą przewody do poszczególnych styków od 4 do 24 V. Skoro mamy otwarty transformator, to zróbmy sobie szybko taki test połączeń. Później, jeżeli uda się go uruchomić, to zrobimy oczywiście test, czy faktycznie podane tutaj napięcia zgadzają się ze wskazaniami miernika, ale na razie sprawdźmy, czy w ogóle są połączenia między przewodami. Tutaj mamy uzwojenie pierwotne i połączenie przez bezpieczniki. OK. Tutaj wydaje się, że jest to sprawne. A sprawdźmy teraz połączenia na stykach uzwojenia wtórnego. Tak. 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 Tutaj pomiędzy tymi a tymi nie powinno być przejścia. Ok, to był tylko taki bardzo szybki test. Tak jak powiedziałem, później sprawdzimy jeszcze,
poprawność tych wskazań na obudowie ze wskazaniami woltomierza. Transformator mamy zmontowany, wyczyszczony. Możemy teraz zrobić jego próbę. No. Bardzo ładnie buczy. Sprawdźmy, jakie napięcie generuje ten transformator. To jest transformator po prostu obniżający napięcie prądu zmiennego, także musimy go również ustawić na prąd zmienny. Tutaj ustawiam na 200 V. I sprawdźmy najpierw 4 V. No 3,9 pokazuje, ok. Sprawdźmy teraz te styki 6V. 5,8 tutaj u mnie pokazuje, ok. Teraz sprawdźmy 12 V. 12,4 pokazuje. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że ja mam taki jeden z najtańszych multimetrów, więc wcale nie jest powiedziane, że ten mój multimetr bardzo dobrze pokazuje. No i sprawdzam 24 V, pokazuje mi 25,5. Ale generalnie mniej więcej jakoś trzyma się to w specyfikacji tego transformatora. Także myślę, że można to urządzenie uznać za sprawne. Tak jak już kilkakrotnie mówiłem, to jest transformator bezpieczeństwa, czy transformator ochronny, którego typową cechą jest właśnie to zabezpieczenie, bezpieczne czy ochronne oddzielenie uzwojenia pierwotnego zasilanego prądem 220 V i uzwojenia wtórnego umożliwiającego podłączenie jakichś urządzeń elektrycznych, odbiorników elektrycznych, lamp, oświetlenia, maszyn od 4 V przez 6, 12 aż po 24 V. Kiedyś generalnie to napięcie 24 V uznawano za takie maksymalne, bezpieczne. Generalnie, tak jak czytałem, transformatory ochronne czy transformatory bezpieczeństwa nie powinny generować napięcia wyższego niż 50 V. Ten mój drugi transformator z 55 roku ma zakres od 28 do 36 V napięcie wtórne, czyli troszeczkę więcej niż ten. Gdzie stosowano takie transformatory ochronne czy transformatory bezpieczeństwa, tak zwane BHP-owce? O ile wiem, jednym z zastosowań w halach produkcyjnych, jakichś fabrykach, warsztatach było zasilanie oświetlenia, na przykład lamp warsztatowych czy lamp kanałowych z żarówkami niskonapięciowymi, na przykład 24V, ale zasilano także maszyny działające na niższych napięciach, jakieś narzędzia. No, generalnie chodziło o zasilanie prądem o bezpiecznym napięciu w miejscach związanych z ryzykiem porażenia, na przykład w jakichś miejscach szczególnie wilgotnych. Myślę na przykład o takiej klasycznej lampce warsztatowej, aczkolwiek ta lampka tutaj jest przewidziana normalnie do zasilania prądem o napięciu 220 czy 230 V. Nawet żarówka, która jest tutaj zamontowana, to jest taka w cudzysłowie normalna, chyba 100-watowa żarówka, w dodatku jeszcze stara radziecka, ale myślę sobie, że taką lampkę można by spokojnie przerobić i ten przewód, i całą lampkę na urządzenie zasilane z tego transformatora. Zamówiłem sobie kilka takich specjalnych niskonapięciowych żarówek działających przy napięciu 24 V i jeżeli zdążą do mnie w tym tygodniu dotrzeć, to jeszcze w tym nagraniu zrobię próbę, a jak nie, to zrobię takie dodatkowe uzupełniające nagranie właśnie z próbą takiej lampki z żarówką 24V i pokażę jej działanie z tym transformatorem bezpieczeństwa.
Pamiętajmy o tym, o czym już mówiłem, że to jest transformator po prostu obniżający napięcie prądu zmiennego. Także gdybyśmy chcieli podłączyć do niego urządzenie zasilane prądem stałym, musielibyśmy jeszcze użyć albo zamiast, albo dodatkowo obok tego transformatora użyć jeszcze prostownika. Jeżeli spotkaliście się z tego rodzaju transformatorami i macie pomysły, co jeszcze mogło być czy w gospodarstwach domowych, czy gdzieś w zakładach pracy zasilane z tego rodzaju transformatorów, napiszcie proszę w komentarzach. Ja na pewno znajdę dla niego fajne zastosowanie, gdybym nie miał tego mojego regulatora napięcia, który używam do testów różnych silników, to mógłbym na przykład do tego transformatora podłączać silniki elektryczne w celu ich takiego bezpiecznego przetestowania. Prawdę mówiąc, na 12 V nie każdy taki silnik chyba już zacznie działać, ale na 24 myślę, że już działanie większości takich silników by się udało i nawet możemy zaraz taki test przeprowadzić. Może nie z tym, ale na przykład z tym silnikiem od odkurzacza Zelmer 200. To jest silnik typu ZZSD typ 84 z chyba 83 roku i za chwilkę na moment odłączę ten transformator i pod napięcie może najpierw 12 V postaram się podłączyć ten silnik i zobaczymy, jak to zadziała. Dobra, tutaj jest rozłączone. Tutaj jeden przewód podłączam. Powinienem mieć do niego takie końcóweczki, które tutaj się łatwiej wkręcało, ale w ten sposób myślę, że też go podłączę, tak? Czy on mi tutaj sięgnie? Tak, do 12 V powinien mi tutaj sięgnąć. Podłączyłem go teraz do prądu zmiennego o napięciu 12 V i zobaczmy, czy ten silnik zadziała. Nie, przy 12 V on jeszcze nie rusza, ale spróbujmy go podłączyć pod 24 V, tylko będę musiał przedłużyć troszkę ten przewód. Dobra, podłączę go tutaj do kostki. Tutaj zamontuję takie przedłużki przewodów. Teraz możemy zrobić próbę. Mamy ten silnik podłączony do transformatora bezpieczeństwa do 24 V. Na 12 on nie ruszał. Przy 24 V już ten silnik się bardzo powolutku zaczyna obracać. Możemy zmierzyć napięcie tutaj na kostce. Tutaj ustawiam na 200 V prądu zmiennego. No 25, tak, 25,2. 25,2, tak. Bardzo powolutku się ten silnik obraca, aczkolwiek testowałem niektóre silniki przy 12 V i one też mniej więcej z tą prędkością już zaczynały ruszać. Ten rusza dopiero gdzieś właśnie od około 20-24 V. O. Czyli już mam fajne zastosowanie do takiego bezpiecznego, nie grożącego jakimś porażeniem testowania różnych urządzeń elektrycznych. Możemy tak samo przetestować na przykład ten radziecki silnik. Ten sobie odstawiam. Tutaj podłączę silnik od radzieckiego odkurzacza Ural z lat 70. Okay, zacznijmy też od 12 V. Zobaczmy, czy on zadziała. Nie rusza. W
takim razie podłączmy go pod 24 V. Powolutku zaczyna się kręcić. Z trudem, ale już powolutku zaczyna się kręcić. Jednak myślę, że do takich testów bardziej przydatny będzie ten drugi transformator ochronny z 55 roku. Zaraz go Wam pokażę. Z jednak wyższym zakresem napięcia wtórnego. To jest tylko oczywiście taka próba, bo do testów tych silników o wiele lepiej naturalnie używać takiego regulatora napięcia, który mi daje dużo większy zakres regulacji. Ale myślę, że będzie jednak sporo różnych urządzeń, które przy pomocy tego transformatora też będę mógł testować, a bardzo się cieszę, że on działa. Tutaj obiecałem Wam jeszcze, że pokażę też troszeczkę starszą wersję tego transformatora. To jest również transformator bezpieczeństwa, czy transformator ochronny TB2 o napięciu wtórnym od 28 do 36 V z roku 1955. I tutaj mamy dwie możliwości podłączenia, 28 i 36 V. Nie mam tylko, tak jak widzę, tych zakrętek tutaj do tego transformatora, ale może uda mi się takie dostać. Natomiast ten transformator obejrzymy sobie już w innym nagraniu. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że tutaj jest nieoryginalny przewód. Na pewno jest nieoryginalna późniejsza wtyczka. Także zakładam tak, że ten transformator był już otwierany. Tutaj nie widać tych zalakowanych miejsc w przeciwieństwie do tego, który był fabrycznie zamknięty. Tym transformatorem zajmiemy się w następnym nagraniu. Postaram się również pokazać, jak działają podłączone do niego urządzenia. No i to chyba wszystko. Bardzo Wam dziękuję za ten bardzo szybki dzisiejszy, może nie przegląd, ale w każdym razie wspólne obejrzenie tego transformatora bezpieczeństwa TB3 z roku 1963 z warszawskich zakładów wytwórczych aparatów wysokiego napięcia, a w kolejnych nagraniach też poświęconych podobnego rodzaju sprzętowi pokażę Wam nie tylko ten już zapowiedziany transformator bezpieczeństwa z 55 roku, ale postaram się też zdobyć i pokazać jakieś inne późniejsze transformatory ochronne czy transformatory bezpieczeństwa produkowane już w Przemyślu przez najpierw przemyską filię tych warszawskich zakładów wytwórczych aparatów wysokiego napięcia, a później po prostu przez przemyską faninę. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj. Cieszę się, że to urządzenie działa, jest w sumie taką fajną ozdobą warsztatu i na pewno do jakichś tam celów się przyda. Może nie do testowania silników do odkurzaczy, chociaż w sumie, tak jak widzieliśmy, też w bezpieczny sposób można sprawdzić, czy taki silnik w ogóle działa, bo on już przy tym napięciu 24 V powolutku zaczyna ruszać, ale na pewno, tak jak powiedziałem, będę miał inne urządzenia, które przy pomocy tego starego transformatora będzie można w bezpieczny sposób sprawdzić. Dzięki, do następnego razu, cześć!